Bawią mnie te rzeczy, ale trzyma mnie przy życiu jeden fakt. Fakt tego, że to jest przejściowe. Dzięki Bogu, że to jest przejściowe, bo... Witamy w Nikaragua. Było takie przesłuchanie, że wy sobie w głowie nawet nie jesteście w stanie tego ułożyć. Słuchajcie, 3 godziny maglowali mnie. Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Lub tutaj na YouTubie w zakładce sklep możecie zakupić koszulkę do komunikacji bez znajomości języka i podróżowanie staje się prostsze. Witam szanowni państwo, to nowy odcinek nowej serii, ale zanim powiem gdzie jestem, co robię i co się dzieje, to posłuchajcie jaki deszcz. Kurczę, wyrwałem. Ale pada. Ale pada u mnie na Spelunie w Hondurasie. Zamykam na skobel, ty. Poziom bezpieczeństwa w Hondurasie to podstawa. Słuchajcie, chciałem tylko pokazać, że pada i dokończę ten początek jutro. Dzień dobry. Dzień dobry, światło poproszę. O, jest elegancko. Smart home. Słuchajcie, jeżeli w podróży czasami i śpi się w jakichś malinach, w różnych miejscach w życiu spałem, to miejsce zaliczam do tak zwanej sekcji melin. I co? I tyle. Zbieram się i lecimy na granicę Honduras-Nikaragua. Jedna z bardziej skorumpowanych granic na świecie. U nas w Polsce mało się wie o samej Nikaraguie czy o Salwadorze. Może gdzieś tam przez pryzmat filmów gangsterskich, ale tak to mało wiemy. Małe kraje, nie mamy jakichś połączeń ekonomicznych poza jakimiś tam, wiecie, importem, nie wiem, załóżmy tytoniu, czy też na przykład kawy, chociaż wiele osób pije kawę na przykład z Salwadoru czy z Hondurasu, ale nie zdaje sobie z tego sprawy, nie jest świadoma. Chociaż melina na pierwszy rzut oka się nie wydaje meliną, to pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej. I pamiętajcie, że melina nigdy na pierwszy rzut oka może nie wyglądać, ale chodzi o to, jaki jest poziom czystości. W ogóle nawet nie dostałem prześcieradła, nic nie dostałem. Drzwi na skobel. Idę się ogarniać, trzeba mieć zęby i trzeba ruszać w drogę. Pierwszy odcinek z serii Nikaragua, jak to daleko. No i dobrze. Lecimy. W pokoju miałem też gościa. Gościem był bądź wciąż jest, ale go nie widzę, Gekon. No i Gekon o tyle jest fajny, że zjada wszystkie komary wokół, ale jednak nie jeden upierdzielił. Jestem, przyznam szczerze, w podróży codziennie uwalony przez jakiegoś komara. Naprawdę, ja nie wiem o co chodzi, ale one kochają moją krew. Tutaj z tyłu też jestem tak uwalony. Zobaczcie jakie kropy. Tak to swędzi. Miejmy nadzieję, że do końca podróży nie będzie żadnych perypetii związanych z jakimiś malariami i tego typu rzeczami. Trzymajcie kciuki, idę pod prysznic. Kurde, żeby nad bandyta chciał wyjść, to za bardzo nie wyjdzie. Powiem wam, taki skobel, że hej się masz. Idziemy, weźmiemy krycho. Buenos dias. Nie wiem, czy pokazywałem wam, jak wygląda łazienka. Idę do tej. Nikogo nie ma. No, że co taka? No taka prysznic bierzesz. O. Tu się na skobel zamykasz. Widziałeś? Patrzcie na to, ale pokażę wam. Badajcie jak mydło przyczepione. Ale badajcie na ten strumień. Ojej. Bawią mnie te rzeczy.
bawią mnie te rzeczy, ale trzyma mnie przy życiu jeden fakt. Fakt tego, że to jest przejściowe. Dzięki Bogu, że to jest przejściowe, bo kurde, jakbym miał żyć w takich warunkach, to bym się chyba zaciopał. Słuchajcie, odpalamy dzidę. Boję się. To w ogóle, to jest, słuchajcie, to jest jak morsowanie. Nie ma lekko. Szanowni Państwo, opuszczamy tak zwaną spelunę. Speluna to nic innego jak określenie miejsca o niskim komforcie bytu za nieprzyzwoicie wysoką cenę. Bo speluna za niską cenę już nie jest speluną. Opuszczamy miasteczko Danil, kierując się na jedną z najbardziej, powiedziałbym, skorumpowanych o złej sławie z granic między Hondurasem a Nikaraguą. W ogóle jak poczytałem sobie w internecie doświadczenia ludzi, którzy podróżują lądem, no to powiem wam, tragedion. Więc nie wiem jak pójdzie na tej granicy. No każdy człowiek jest inny, no i dla każdego może to doświadczenie być zupełnie, wiecie, odmienne. Nie świrujcie, dawaj. Dobra, ładujemy. Więc trzymajcie kciuki, żeby to dobrze poszło. Kurde, tutaj pani zbiera z kartonem hajsiwka. Mam pan ci do baladyna. Nie ma, ty. Mordula. Ty, ja wam powiem tak. Ja może trochę już wyglądam tak jak znieczulony na zbieranie przez ludzi pieniędzy, na proszenie o to. Ale wyobraźcie sobie, że jeżeli jesteście w podróży i cały czas ktoś was prosi o pieniądze, no to jak będziecie się zachowywać? No, trzeba być już trochę takim suchym w tym wszystkim, bo inaczej to człowiek sfiksuje, no. Jak ja bym każdemu dawał pieniądze na ulicy, kto mnie prosi, to ja bym nie miał pieniędzy w ogóle na to, żeby podróżować. Słuchajcie, tak często to co pokazuję wam na kamerze, to jest ułamek. Idę jakieś awokado kupię i coś zjemy. Fajne jest to, że jak banany są z Hondurasu, też czasami jedzie z Hondurasu banany, to kosztują złoty 50. I to się ceni, moi drodzy. Z panem się zgadałem, pan mówi, z awokado to jest loteria. Ja mówię, no jest loteria, bo nigdy nie wiesz, co ci się trafi, szczerze powiedziawszy. Flaszki dzisiaj nie bierzemy. 4 złote za takie cudeńka, szanowni państwo, będzie jedzone. Ktoś dociekliwy może zapytać, kierowniku, a czemu nie zjesz czegoś na mieście, bo jesteś w mieście? Słuchajcie, ja już nie dam rady jeść tego ciężkiego jedzenia, na zasadzie tortilla, jakaś fasola i coś jeszcze, już mam tego dość, mam tego dosyć, już tego nie chcę. Jestem tym przejedzony i ogólnie mi to kompletnie już nie smakuje. Jestem oburzony. To jest super. Kurde, ogarnięcie awokado w terenie nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. To jest takie dojrzało, ciutkę niedojrzałe, ale smaczne wciąż. Oviser Express. Czym się różni chai? Chai to jest herbata. Albo tea to jest herbata. No to jest mniej więcej 8 zł. Między 8 a 7. Herbata jest tańsza niż kawa. Latte, cappuccino, americano. Americano w tym przypadku kosztuje 5 albo 6 zł. Kierowniku, którą bierzemy? Bierzemy cappuccino! Wychodzę z salonu. Ty, wyobraźcie sobie, że tutaj na tym szyldzie i w karcie kawa kosztuje 45, a pani liczy 70. Ja mówię, pani, dlaczego tu jest 45, a pani liczy 70? No bo mleko podrożało. No ale w karcie i na szyldzie jest 45. To nic. To ja mówię, nie, to ja dziękuję, nie chcę. Wiecie co, ja jestem trochę, nie wiem, może źle nauczony, może trochę przeczulony w tego typu rzeczach, ale jak widzę, że coś jest kręcone,
to nie lubię tego. Czasami powinienem odpuścić i uczę się tego, żeby odpuszczać, tak jak na poprzednim odcinku, nie wiem czy oglądaliście. Ta sytuacja z tym gościem i z tym hotelikiem, gdzie naprawdę w żywe oczy gość po prostu oszukiwał. No i ja mu to wypomniałem, że on oszukiwał i tak po prostu w żywe oczy, że jak tak w ogóle można, że przyjeżdżam w gościnę tutaj do ich kraju i oni tutaj robią ze mnie po prostu bambusa. Ale powinienem odpuszczać, bo to zabiera bardzo dużo energii i niestety nikt tej energii nie odda później siłą rzeczy. Czarina honduraska. Tak jak w Polsce jedzenie chińskie jest czymś innym. Człowiek idzie, żeby sobie tak od czasu do czasu coś chińskiego zjeść. Taki tutaj, taki luksus można powiedzieć. Coś innego. Jest wylotówka. Tutaj już można spokojnie stanąć i łapać na granicę 30 km. Dużo, niedużo. W Hondurasie może być to naprawdę dużo, bo powiem wam szczerze, że potwierdził się najgorszy scenariusz. Czyli faktycznie ludzie tutaj boją się brać na stopa ze względu na wysoki poziom przestępczości. I dlatego ten autostop tutaj tak słabo ostatnio działał. W sensie ogólnie działa. Nie wiem, czy zwracałem uwagę na kwestie higieniczne i zdrowotne, ale nie miałem żadnego praktycznie zatrucia. Mówię praktycznie, bo jedno pretendowało trochę, ale szybko się skończyło. W tej podróży Ameryka Łacińska naprawdę pod względem higieny super. Wiecie, jak to się kończy w Afryce albo w Azji? Wszyscy wiemy, bo oglądamy. Szybka akcja, reakcja, 10 minut stanie i złapaliśmy z moimi nowymi ziomkami. Polecieli chłopaki na Szczecin. Gość, który zbiera ziarna kawy. El Paraíso Americano. Ogólnie powiem wam tak. Kochają tutaj Amerykę. Kochają. O! Aha! Amigo? Amigo wleciał, ty. Nie można się śmiać z naszych amigosów z Hondurasu, ale to była sytuacja idealna. Jedni się uczą, inni, szanowni państwo, podróżują, bo szkoły są dwie. Jedna to ta, którą widzicie po lewej, o tu, a druga to ta, którą widzicie na wprost, czyli podróż. Podróż to szkoła życia. Jak mi to ktoś wytłumaczy, to będę rad. Pierwszy raz w życiu w Hondurasie na liniach elektrycznych widzę rosnącą trawę. Jak naprawdę nigdy wcześniej w żadnym innym kraju, a już tych krajów trochę było, więcej niż 5, to nigdy nie widziałem takiego fenomenu, który właśnie oglądacie tutaj. Proszę być uważnym, ponieważ 3 czarki są na horyzoncie, no i już zaatakowały jednego motocyklistę. Są jakieś takie podbuzowane, jakby były po kawie. Bacznie obserwujemy. Kiedy wy sobie oglądacie, ja 20 minut stoję i rozkminiam, o co w tym wszystkim chodzi. I to są epifity. I oczywiście dla celów edukacyjnych zdjąłem takiego epifita i taki epifit wybiera różne przestrzenie. Mogą być to drzewa, mogą być to linie energetyczne, mogą być to domy. Przyczepia się i może wyglądać trochę jak pasożyt, ale pasożytem nie jest, ponieważ nie pobiera związków odżywczych prosto z drzewa bądź rośliny, na której rośnie. Pobiera z powietrza, z deszczu, no i jest taki, powiedziałbym, samowystarczalny, więc może sobie żyć tutaj na linii elektrycznej. Epifity występują nawet w Polsce, ale pierwszy raz widzę takie, które rosną sobie na linii energetycznej. A może w pozostałych krajach czyszczą to, a tutaj tego nie czyszczą? Nie wiem.
i fity. Nie mam pojęcia, czemu nie chcą mnie zabrać. Może myślą, że jakiś koks w plecaku wiozę na Nikaraguę. Nie lubię czekać, więc trzeba coś zmienić. Sandałujemy. Sandał tu, sandał tam. Zwiedza świat, pam pam pam. Czarek na 11 przy hamaku. Widzicie? Oczy szeroko otwarte. O, tutaj tych czarków jest. Sprawdzańsko przed granicą, czy wszystko się zgadza. Policja, korupcjon? Policía, Rani, dinero. Dinero. Pero yo no problema. Sí. 5 minutos. 5 minut. 5 minut do granicy. Zobaczcie, jaka tu będzie granica. Po środku lasu tropikalnego. Dawno tak złej drogi przygranicznej nie widziałem. Jak tutaj. Jedziemy. Ale aut. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Op. Leci. Gracias. Kimanderencja. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu widzę tak dużo aut ciężarowych. A po co to? Po co to na kole? Słuchajcie, co to jest za granica? Chyba na takiej granicy jeszcze nie byłem, chociaż te granice lubię w Ameryce Centralnej. One są takie przyjemne, takie powiedziałbym, no, przyjemne. Trzeba patrzeć, tutaj czarek jakiś nie wyskoczy, bo jak wyskoczy, to urwie sandała. Moment. Czarne chmury wiszą nad Nikaragą, a ten jajcarz mijał mnie i mnie nie zabrał. A to świnia. Proszę zobaczyć, to wszystko kawa. Kawa, kawa, kawa. Zobaczcie, jakie piękne liście kawowca. O, ziarno kawy. Niedojrzałe jeszcze. Hit sezonu. Chłopaki z Kamerunu. W ogóle dużo ludzi z Kamerunu na granicy. Ale jaja. W szoku jestem, że oni się jakoś tak przebijają. No pewnie próbują się przebić, wiecie gdzie. Do bejsbolistów. No, gracias. I słuchajcie, powiem wam, że ciekawa sytuacja. Cały autobus był właśnie Kameruńczyków. Nie kręciłem, bo trochę straszno. Wkurzyliby się na pewno, biorąc pod uwagę, że pewnie robią to na wpół prawilnie. Ziom chciał na mnie zarobić. Ja pierdzielę, ja powiem wam, że tak. Albo ja będę kiedyś bogaty, nie będę liczył, bo ja normalnie nerwy na tym liczeniu to zjem. Autentycznie, odłączam się i jesteśmy w kontakcie. Hasta luego, Honduras. To są budki, w których ci podbijają te wiecie, pieczęcie. Pieczęcie tak zwanej mocy, pieczęcie mistrzostwa. Jedziesz dalej, świrze. Nie chcę nic mówić, ale panie na granicy, patrzcie, oni czymś pryskają. Ty, że mnie tam nie popryskali. Panie na granicy mnie podrywały. Witamy w Nicaragua. Buenos dias, Nicaragua, szanowni państwo. Było takie przesłuchanie, że wy sobie w głowie nawet nie jesteście w stanie tego ułożyć. Słuchajcie, 3 godziny maglowali mnie. Czekajcie, niech Paweł przejedzie z gimnazjum.
zaraz ja wam powiem. Słuchaj, 3 godziny maglowania. Po co, dlaczego, ile kolegów w Nikaragui, ile pieniędzy. Jak powiedziałem mu, ile mam pieniędzy w gotówce, to nie chciał uwierzyć, bo dużo mam. Ale oni myśleli, że jestem szpiegiem. I ja już wcześniej słyszałem o tym, że w Nikaragui rząd bardzo mocno trzyma, no i deszcz zaczął padać, bardzo mocno trzyma media lokalne i wszystkie inne media z zewnątrz i skanuje to, co się mówi o Nikarague w mediach europejskich i na całym świecie. Bardzo się boją, bo jeżeli by się nie bali, to by mnie 3 godziny nie trzymali. Gość pyta, czy kamerę mam. Ja mówię, że nie mam. Kurde, ja bym powiedział, że mam kamerę. Ja zapomniałem w ogóle o tym, tak mi te granice szły dobrze. Zapomniałem o tym, żeby ewentualnie materiał schować. Wiecie, o co chodzi? I pomyślałem sobie tak, jeżeli ja mu powiem, jeżeli coś im odwali i na przykład zechcą skasować, wiecie, odcinki, w sensie to, co nagrywałem wcześniej, przez kilka dni, toż to będzie masakra jakaś. Więc postanowiłem, że no skłamię. No i nie przyznałem się, że mam kamerę. Ale jak jeden brat, powiem wam wszystko, jak tutaj się dzieje, jak to wszystko wygląda. Bez wyniku na to, czy mnie później nie będą chcieli, czy będą chcieli wpuścić do Nikaragui. Ja wam to wszystko, moi drodzy, opowiem. W końcu mówię do tego zioma, ty, dziku, dzień mi się kończy, a chciałbym pooglądać, pozwiedzać Nikaraguę. A co wy tam robicie, nie? A on mówi, hola amigos, on mówi, ty spokojnie, bo komander musi sprawdzić coś tam, coś tam. No świry, no. Myśleli, że kierownik to jakaś wtyka. No, co? Kurde. To jest tak zwana czarina nikaraguańska. Słuchajcie, pierwsza. Chciała mi sandała trochę obgryźć. Powiem wam tak. Lubię te granice w Ameryce Centralnej. I powiem też, że granice w Afryce czy w Azji tak mnie już cierpliwości nauczyły. No czego, dziku? Tak mnie cierpliwości nauczyły, że te 3 godziny to no poszło jak kaszka z mleczkiem, bo niekiedy to trwało znacząco dłużej. Zresztą wiecie, bo oglądacie. Więc takie jest życie. No i oczywiście trzeba też powiedzieć, że Polska należy do tego G4, coś takiego, tego systemu bezwizowego. Oczywiście nie ma wizy, a smarowańsko jest. 13 dolców. 13 dolców tyle mnie kosztowało wejście tutaj. Więc tak to wygląda mniej więcej. Pójdę na prawo, będę próbować łapać stopa i no i co? I deszcz. No i tam mrzawka. I to powiem wam, że tak. No i teraz nie wiadomo, czy ona będzie jak długo ona będzie padała. Idziemy, no. Camino Sinuoso, czyli kręta droga. Przyjemnie tu. Naprawdę. W takim deszczyku. Tukany, papugi. Ile osób mi w Hondurasie mówiło, że tam jest niebezpiecznie, to wy sobie nawet nie zdajecie sprawy. I wszyscy mówili tak, porównywali. Honduras, Nikaragua, Honduras. Very bad, bardzo źle. Nikaragua, ok. Chociaż powiem wam, że to nigdy nie jest zero-jedynkowe. Ponieważ niekiedy w krajach, w których wydaje się, że może być naprawdę srogo, to jest naprawdę przyzwoicie. A w krajach, w których się wydaje, że jest naprawdę luzik, to się okazuje, że może być naprawdę grubo. Więc w podróży, zwłaszcza w takiej, gdzie idziesz z sandała, nie jest to zero-jedynkowe. I ja przestałem się tym sugerować, kiedy ktoś mówi, że jakiś kraj jest naprawdę srogo niebezpieczny, że tam się nie jedzie. Tam się jedzie, tylko trzeba samemu wyczuć sytuację. Managua, 250 km. Ocotal, chociaż tam może dzisiaj dojedźmy. Słuchajcie, czas odcinka się zbliża wielkim sandałem do końca. No, jest jakiś klub motorowy z Nikaragui. Proszę zobaczyć. I co tu jest? Locos Bikeros. Też jakiś ten. I zauważcie, narodowy sport wszystkich dzieci, czyli rzucanie kamieniem w tablicę. Ty, ale w tej Nikaragui jakoś tak cicho, spokojnie. Te amerykańskie stare autobusy naprawdę mają
masę historii. Ja mam iść z buta, czy łapiemy? Tutaj złapać co najwyżej to sobie możesz papugę. Nioch, nioch. Nic się nie dzieje, deszcz pada, nic nie jedzie, więc kończymy odcinek. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, że się trzymacie, że wszystko co sobie założyliście się udaje. A jeśli pamiętajcie, jeśli się nie udaje, to jest proces, bo nie zawsze od razu dociera się do celu. Droga jest ważna. Droga jest w sumie najważniejsza, z której można wyciągnąć dużo wniosków. Więc nie martwcie się. Wszystko przyjdzie w swoim czasie. Kłaniam się nisko, grzywką nie zarzucę, bo grzywki brak. Więc co? Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Pamiętajcie o tak zwanym zestawie obiadowym na kanale, czyli łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej. Jeżeli komuś dycha mierzi bądź 6 zł, to możecie mnie wesprzeć na Patronite, tudzież tutaj na YouTubie też jest opcja wsparcia. Jeśli zapomnicie, to zajrzyjcie do opisu pod odcinkiem. Ja się kłaniam i chowam się pod jakimś drzewem owocowym chyba, nie jestem pewien, albo pod jakimś innym, bo deszcz zaczyna coraz bardziej padać. A ruch jak na pogrzebie. Kłaniam się nisko, szanowni państwo, raz jeszcze. Serdeczne pozdrowienia od kierownika z Nikaragui. Oles, buenos dias. Serdeczne pozdrowienia z Nikaragui. Pierwszy raz tu jesteśmy, zarówno ja i wy. Jeśli jesteście tutaj już drugi raz, bo pierwszy byliście beze mnie, to pamiętajcie o tym, żeby podpowiedzieć, co można zobaczyć. Ta szanowna, piękna kobieta. Ciekawe, na co czeka. Może na ciebie, dżentelmenie. Pip, pip, pip. Świrze ty. Elo. 5380.